tej strony Paproch, a oto kolejny odcinek recenzji Okiem Paprocha. Dzisiaj przygotowałem dla Was nowość, świeżynkę prosto z nowego lunchu Qsola. Produkt, który dopiero pojawił się na rynku i sądzę, że ma duże szanse, aby przebić się do darterskiego mainstreamu. Produkt, który nie jest charakterystyczny dla Qsola, wprowadza pewne nowe, ciekawe rozwiązania, o których za chwilę Wam powiem. Przed nami Qsol Roast 7.7. Widzieliśmy opakowanie z zewnątrz, teraz pora zajrzeć do środka. I jak to klasycznie w Qsolu, mamy tutaj bardzo fajne opakowanie. Naciskamy przycisk na dole i opakowanie nam się wysuwa. Mamy tutaj ochronny plastik, mamy piękne, niemalże jubilerskie opakowanie, a w tym opakowaniu 3 piórkoszafty. Piórkoszafty, jak to zazwyczaj bywa u Qsola, najpierw ukazują się w rozmiarze Big Wing i taki rozmiar będziemy dzisiaj recenzować. Nie przedłużając, zobaczmy, co ma do zaprezentowania piórkoszaft Qsol Roast 77. Jeśli chodzi o giętkość, no to tym razem właśnie mamy tę nowość, o której Wam mówiłem. Piórko nie chce się łatwo naginać. Jest to nowa rzecz, całkowicie nowe rozwiązanie, jeśli chodzi o produkty Qsola. Jak widzicie, no nie chcą się naginać, są bardzo sztywne, nie są niemożliwe do nagięcia, ale jest to pierwszy sztywny piórkoszaft w wykonaniu Qsola. Jeśli chodzi o giętkość szaftu, szaft tutaj akurat klasyka, jeśli chodzi o Qsola, bardzo sztywny, bardzo twardy, ale mamy tutaj ciekawostkę. Szaft jest w kształcie heksu. Jak to widzimy nawet na opakowaniu, napisane jest Hexagon Shaft i jest to też bardzo ciekawe, bardzo nowatorskie rozwiązanie, ale dopiero w sekcji rzutowej przekonamy się, jakie ma ono przeniesienie na praktykę. Dalej z klasyki Qsola mamy zgrubienie w dolnej części, mamy tutaj wzmocnienie. Jeśli chodzi o część górną, również widzimy takie samo wzmocnienie, tak więc w dwóch najbardziej newralgicznych punktach piórka jest ono wzmocnione, jest ono usztywnione. Kolejną klasyką dla Qsola jest tutaj wgłębienie, bardzo dobrze widoczne koło mojego palca, bardzo dobrze na nie pada światło i dzięki temu ewentualna lotka, która będzie przelatywać przez ten piórkoszaft, będzie mogła tutaj wlecieć i przez to wgłębienie się prześlizgnąć. Jak widzicie, w tych piórkoszaftach mamy dwie całkowicie nowe dla Qsola charakterystyki. Piórko, które absolutnie nie chce się naginać i szaft, który jest w kształcie sześciokąta, czyli tak zwanego heksu. Jeśli chodzi o pozostałe właściwości, to Qsol zachował te rzeczy, które się sprawdzały, te rzeczy, za które wszyscy grający ich produktami ich lubią i szanują. Sądzę, że jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenie, to chyba tyle. Pora przejść do sekcji rzutowej. Witam serdecznie w sekcji rzutowej. Jeśli chodzi o piórkoszafty Qsol Roast 77, to ich charakterystykę możemy odbierać dwoma różnymi zmysłami. Jeśli chodzi o zmysł wzroku, to widzimy, że ich sztywność utrzymuje równość i stabilność lotu, co widać po wysokim skupieniu lotek oraz niemalże identycznym kącie ich wbicia. Zmysł słuchu jest zaś poruszony specyficznym i dość donośnym dźwiękiem, który wydobywa się przy każdym kontakcie lotki z tym systemem. Szeroka gama produktów Qsol jest dostępna w sklepie balticdarts.pl. Jeśli chodzi o parametry techniczne, przed nami piórkoszafty Qsol Roast 77. Kształt piórka Big Wing. Kształt szaftu Hexagon. Rozmiar szaftu medium. Długość szaftu 28 mm, a długość całego systemu to 69 mm. Zanim przejdę do oceny końcowej, chciałbym ogromnie podziękować firmie Qsol oraz Bullseye Brigade za udostępnienie mi sprzętu z najnowszego launchu do recenzji. I nareszcie przyszedł czas na ocenę końcową. Jak piórkoszafty Qsol Roast 77 wypadają w starciu z Okiem Paprocha? Jeżeli chodzi o plusy, odpowiednia sztywność piórek. Nie są one na tyle sztywne i napięte, aby łamać się przy upadku, ale są też odpowiednio elastyczne, aby przy ewentualnym kontakcie lotki z piórkiem gdzieś tę lotkę wpuścić. Jest to sztywność, która łapie się w kategorię piórek sztywnych, ale nie zagraża nam ukruszaniem się przy kontakcie z inną lotką. Drugim plusem jest rozwiązanie szaftu typu hex. Z jednej strony jest ono bardzo ładne dla oka, bardzo fajnie wygląda i ładnie się prezentuje, a z drugiej strony ułatwia ono wykręcanie piórkoszaftu, kiedy jest to nam potrzebne. Jeżeli chodzi o minusy, i jest to minus dotyczący głównie używania lotek w domu bądź grania w późnych godzinach wieczornych,
to te piórkoszafty są dosyć głośne. W sekcji rzutowej słyszeliście, że przy kontakcie lotki z piórkoszaftem wydaje on dosyć donośny dźwięk i tak jak w domu w późnych godzinach wieczornych może być to delikatnym problemem, tak na turniejach nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ i tak jest tam dosyć głośno. Jeszcze raz ogromnie dziękuję firmie QSOL oraz Bullseye Brigade za udostępnienie sprzętu do recenzji, a z mojej strony to chyba tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam do pozostałych materiałów. Był z Wami Tomasz Pijanowski, Paprodarts.